Cześć, chcesz wiedzieć, jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu. Poszukuj szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów. Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się, jak samodzielnie przygotować do RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Cześć, nie miałeś nigdy do czynienia z RODO i nie wiesz, od czego zacząć. W tej serii wyjaśnię od podstaw wszystkie elementy mające wpływ na pracę z RODO. Dwudziestego 22 lipca 2022 roku pojawiła się szansa na to, że ktoś otrzyma PESEL składający się z samych dwójek. To dobry moment, aby powiedzieć coś na temat tego, dlaczego numer PESEL jest traktowany w tak specyficzny sposób przez RODO. I czy stanowi dane osobowe, czy nie. Jak traktować PESEL i jaka jest jego historia. Jak to jest zorganizowane w innych krajach. Zacznijmy może od RODO. Artykuł 87 mówi o tym, że w zakresie przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego identyfikatora o zasięgu ogólnym. W takim przypadku krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego identyfikatora o zasięgu ogólnym używa się wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które przewiduje RODO. I w Polsce zostało to określone w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Artykuł 3 tej ustawy stanowi: ewidencję ludności prowadzi się w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz w rejestrach mieszkańców prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Następnie rozdział 2, artykuł 6 opisuje zakres i rejestrację danych oraz działania systemu PESEL oraz obowiązki nadzoru systemu informatycznego, w jakim działa. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o którym mowa w artykule 8, prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, w tym w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL, a więc poufności, zapewnia integralność danych w rejestrze PESEL, zapewnia dostępność systemu informatycznego, w którym rejestr PESEL jest prowadzony dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze. Tak więc mamy do czynienia z 3 podstawowymi własnościami bezpieczeństwa informacji, o których mowa w oddzielnym filmiku. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że w artykule 10 ustęp 6a została określona retencja tych danych i wskazuje, że zapisy w dziennikach systemów, logach przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia. Sam PESEL może być zmieniony w 3 przypadkach: sprostowania daty urodzenia, zmiany płci, nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby. I podstawowymi zasadami przy rejestrze PESEL jest to: raz nadany PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL od chwili powiadomienia o zmianie. Cała ustawa jest ustawą dotyczącą obowiązku meldunkowego i związanego z tym obowiązku rejestrowania osób. Dlatego numery PESEL są nadawane również obcokrajowcom wskazanym w ustawie mianem cudzoziemcy. Ale jak doszło do pomysłu wprowadzenia systemu PESEL? Czy był i jest potrzebny? Inicjatorem systemu był Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To do zadań tej komórki należało prowadzenie powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL. Pierwsze koncepcje dotyczące elektronicznego rejestru obywateli pojawiły się w Polsce już na przełomie 60 i 70 roku. Wówczas, ze względu na technikę, było to utrudnione, więc na początku postanowiono skupić się tylko na ewidencjonowaniu jednej grupy obywateli. Skupiono się na stworzeniu bazy danych ludzi z wyższym wykształceniem. Miało to służyć również większej kontroli po wydarzeniach z marca 1968 roku. Jak to wtedy funkcjonowało? Numer był nadawany osobom z wyższym wykształceniem w ówczesnym systemie PESEL, który nazywał się wtedy Magister. System Magister zawierał 630 000 rekordów. W 1977 roku zaczęto wprowadzać do systemu mieszkańców warszawskiej Woli.
Docelowa baza PESEL ruszyła w 1977 roku. Na początku lat 80. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został utworzony 1 sierpnia 1981 roku Departament PESEL. Budowa całego systemu, który katalogował wszystkich polskich obywateli, trwała do roku 1986. Jako ciekawostkę można podać, że emerytura pracowników Departamentu odpowiedzialnych za utworzenie systemu PESEL nie może być wyższa niż wynosi przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS. Ale co to jest ten numer PESEL? Jest to numer nadawany poszczególnym osobom. Jest to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny zbudowany z daty urodzenia, liczby porządkowej, zakodowanej płci, cyfry kontrolnej. Cyfry od 1 do 6 stanowią datę urodzenia z określeniem stulecia urodzenia. Cyfry od 7 do 10 oznaczają numer serii. Cyfra 10 oznacza płeć. Cyfra 11 jest cyfrą kontrolną. Dlatego osoba o numerze PESEL z samymi dwójkami może mieć ten numer w przypadku, gdy urodzi się w dniu 22 lipca 2022 roku. Pierwsze dwie cyfry to 22, oznaczające rok. Została przyjęta data urodzenia zaczynająca się od wskazania roku urodzenia, następnie miesiąca i dnia. Rok urodzenia jest podawany w formie dwucyfrowej, bez wskazywania tysiąclecia i stulecia. Kolejne dwie cyfry oznaczają miesiąc. I tu pojawia się pytanie, jaki rok ma 22 miesiące? Po 2000 roku, aby nie dublowały się roczniki, został wykorzystany zakres z niewykorzystanych miesięcy. I tu właśnie zostało wskazane stulecie. Stulecie urodzenia kodowane jest przez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia liczby 80 w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899, liczby 0 w przypadku osób urodzonych w latach 1999, liczby 20 w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099. Ze względu na to, że miesięcy mamy 12, pojawia się pusta ilość numerów PESEL od numerów 13 do 99. Dlatego zostały zagospodarowane w inny sposób. I tak cyfra 2 została wykorzystana do oznaczenia miesiąca jako oznaczenie stulecia po 2000 roku. W ten sposób w lutym pojawiła się liczba 22, czyli ostatnie dwie cyfry bieżącego roku to 22 oraz miesiąc z określeniem w pierwszej cyfrze stulecia. Daje to ciąg znaków składający się z 4 dwójek. Do tego dorzucimy dzień miesiąca 22 i mamy już ciąg 6 dwójek. Następne 4 cyfry oznaczają liczbę porządkową. Tak więc wszystkich serii może być 10 000. 9999 plus opcja z 4 zerami. Numery są nadawane w kolejności ich przyrostu. Tak, aby wystąpiły 4 czwórki, powinno być nadane wcześniej 2221 osobom. Następna 10 z tych 4 cyfra oznacza płeć. Jako płeć męską zostały oznaczone cyfry nieparzyste. Jako żeńska, parzyste oraz 0. Więc możemy założyć, że połowa z tych osób to będą chłopcy, a połowa dziewczynki. W ten sposób mamy już 10 dwójek. Na końcu mamy cyfrę kontrolną. Umożliwiającą kontrolę poprawności identyfikatora jest ona wynikiem działania na pierwszych 10 cyfrach na podstawie algorytmu. Jaka jest szansa, że ktoś otrzymałby numer PESEL składający się z 11 dwójek? Musi urodzić się wcześniej 1110 dziewczynek i ta 1111 otrzyma numer z 11 dwójkami? Tak podały wszystkie portale. Ale wartość jest liczona od 0001 i pierwsza dziewczynka otrzymuje numer 0002. Czy może pierwsza dziewczynka otrzymuje numer 0000, bo te zera są przyporządkowane do dziewczynek. Tak więc, aby był nadany numer PESEL z 11 dwójkami, nie ma się urodzić 1110 dziewczynek i nie 1111 dziewczynek. Powinno urodzić się 1112 dziewczynek, bo wtedy ta 1112 otrzymałaby numer z 11 dwójkami. Więc czy będą to dane osobowe? W polskim systemie numer PESEL funkcjonuje w kilku obszarach. Na przykład jawny w systemie KRS, gdzie dane o osobach przypisywanych do nich numerach PESEL są jawne. Albo w obszarze, gdzie numer PESEL jest traktowany jako coś niezwykle poufnego i służy uwierzytelnianiu. Na przykład w bankach. Często spotyka się sytuację, że do uwierzytelniania jesteśmy proszeni o podanie 4 ostatnich cyfr z numeru PESEL, tak aby administrator danych osobowych mógł sobie wykazać, że dochował należytej staranności i nie przetwarza całego numeru PESEL. W praktyce uwierzytelnienia podanych, które mogą być znane nie tylko tej osobie, ale i szerszemu gronu osób. W takim razie, co to są te dane osobowe? Są to dane osobowe czy nie? Praktyka wielu administratorów danych osobowych doprowadziła do tego, że sam numer traktowany jest jako wiedza tajemna. Z pewnością wpływa na fakt, że zawiera on 3 kategorie danych: datę urodzenia, płeć i numer identyfikacyjny, więc spełnia definicję danych osobowych. Ale należy pamiętać, że sam PESEL powstał po to, by ułatwić identyfikację osób. I o ile numer dowodu osobistego zmieniamy co 10 lat, to numer PESEL teoretycznie jest ten sam przez całe życie i nie będzie przepisany do innej osoby. Jak to w takim razie traktować? Należy pamiętać, że rozróżniamy tu dwa pojęcia. Numer PESEL
i rejestr PESEL. Tworzony rejestr zawiera następujące dane: imię i nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędowe stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, płeć, numer PESEL, obywatelstwo, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany, datę zawarcia związku małżeńskiego, adres i datę zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca zamieszkania, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, datę wymeldowania z miejsca pobytu stałego, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy, data zawarcia związku małżeńskiego, adres i data zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca zamieszkania, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, data wymeldowania z miejsca pobytu stałego, adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu, data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, data wyjazdu za granicę, data powrotu z wyjazdu za granicę, seria i numer data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego, seria i numer data ważności ostatniego wydanego paszportu, seria numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu, data zgonu oraz data znalezienia zwłok. Jak widać, jest tu dużo więcej danych przypisywanych do danego numeru. Czy powinien być traktowany w takim razie jako dane osobowe? Z definicji RODO wynika, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. A więc mamy tu numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny jest zawarty w numerach 7, 10 oraz jako cały numer PESEL. Dodatkowo mamy informacje o roku urodzenia oraz dniu obchodzenia urodzin oraz o płci. Czy w takim razie są to na tyle istotne dane, że należy do nich podchodzić w specjalny sposób? Płeć, przybliżony wiek, a czasem dokładny, możemy określić rozmawiając z osobą lub ją widując. Dzień obchodzenia urodzin często jest mocno eksponowany i wizualnie i werbalnie. Sam numer PESEL jest dostępny w wielu upoważnieniach, prokurach czy rejestrach spółek. Tak więc w mojej opinii są to dane osobowe, bo tak wskazują na to przepisy, ale żaden z przepisów nie stanowi inaczej. Ale samej ochronie podlega nie numer PESEL, a system PESEL. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności mówi, że minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Do systemu PESEL jest przypisanych o wiele więcej danych, o jakich była mowa wcześniej. Natomiast PESEL jest numerem identyfikacyjnym, który podobnie jak NIP służy do identyfikacji w celu zachowania integralności pozostałych danych. Tak więc pełni rolę nadrzędną zapewniającą ochronę danych osobowych. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mini szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie.